Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film z serii 7 dni, 7 posiłków i tym razem są to śniadania. Na moim kanale znajdziecie już kilka filmów z tej serii, także jeśli jeszcze ich nie widzieliście, no to zapraszam do nadrobienia. A jeśli tego typu filmy się Wam podobają, to zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będzie zapiekana tortilla pełnoziarnista z kurczakiem, warzywami oraz serem startym mozzarella. Pokrojony w kostkę filet z piersi kurczaka przyprawiam solą, pieprzem, papryką słodką, czosnkiem oraz bazylią. Następnie kroję paprykę, czerwoną cebulę, ogórka konserwowego, a także siekam szczypiorek. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie smażę mięso. Ser żółty mozzarella ścieram na tarce, ale można zamiast niego użyć gotowego startego sera. W misce umieszczam usmażone mięso, pokrojone składniki, jogurt grecki, a także starty ser i wszystko ze sobą mieszam. Jeśli chodzi o jogurt, to ja tutaj miałam jogurt o temperaturze pokojowej. Na tortillę pełnoziarnistą przekładam gotowy farsz, następnie ją zawijam i podpiekam na suchej patelni. Można to także zrobić przykładowo w wypiekaczu albo w piekarniku. Podpiekam ją kilka minut, tak aby ser zdążył się roztopić. Gotową tortillę przekrajam na pół. Jeśli chodzi o tą tortillę, to jak nie macie z rana czasu smażyć kurczaka, to jak najbardziej można to zrobić dzień wcześniej wieczorem. Bardzo polecam zaczynać opiekanie od tej strony, gdzie jest łączenie na tortilli, z tego względu, że jak ona się już podpiecze z tej strony, no to nie ma szans, aby się rozwinęła. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będzie super szybka i prosta sałatka z jajkiem, wędzonym łososiem oraz sosem miodowo-musztardowym. Zaczynam od zrobienia sosu i w małym słoiczku umieszczam oliwę z oliwek, musztardę oraz miód, przeciśnięty przez praskę czosnek, sok z cytryny, a także sól oraz pieprz i całość mieszam. Polecam to zrobić w słoiczku z tego względu, że można bardzo szybko cały ten sos dokładnie wymieszać. Do sosu dodałam jeszcze trochę wody, aby go rozrzedzić, bo bez tego był delikatnie za gęsty. Następnie kroję pomidorki koktajlowe, czerwoną cebulę, a także wędzonego łososia. Może jeszcze tak tylko zaznaczę, że ja tutaj na filmie robię 2 porcje tej sałatki. W międzyczasie gotuję jajka na twardo. Na talerzu umieszczam porwaną sałatę, wszystkie pokrojone składniki, ugotowane jajko i całość leję gotowym sosem miodowo-musztardowym. Gotową sałatkę podałam z pieczywem Graham. I tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja. Jeśli ktoś z rana chce zaoszczędzić trochę czasu, to polecam dzień wcześniej wieczorem zrobić sos, a także ugotować jajka. Moja kolejna propozycja to będzie jesienna owsianka z dynią, cynamonem, a także figą. Jeśli oglądacie to troszeczkę później niż jesienią, to zamiast figi można po prostu dodać tutaj więcej banana. W garnku umieszczam płatki owsiane, mleko, pire z dyni, erytrytol oraz cynamon, całość mieszam i owsiankę gotuję. Jeśli chodzi o pire z dyni, to można je oczywiście zrobić samemu, jest bardzo dużo przepisów w internecie, jak takie pire z dyni zrobić. Ja jednak użyłam gotowego pire z dyni, takiego ze słoiczka dla dzieci, z tego względu, że tam i tak jest 100% pire z dyni, bez żadnych dodatków i była to dla mnie po prostu troszeczkę wygodniejsza opcja. W międzyczasie pokroiłam banana, a także figę. Gotową owsiankę przekładam do miski, dodaję skyr waniliowy, pokrojone owoce oraz masło orzechowe i owsianka jest gotowa. Jeśli chodzi o ilość cynamonu oraz erytrytolu w tej owsiance, to polecam dostosować ilość pod siebie i swoje preferencje. Z tego względu, że jedne osoby pewnie bardziej lubią cynamon i lubią, jak jest on mocno wyczuwalny, natomiast inne osoby lubią dodać tylko szczyptę, więc zdecydowanie tutaj kierujcie się swoimi preferencjami. Szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której zrzucisz kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie? A może szukasz moich przepisów z idealnie policzonymi kaloriami pod Ciebie? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź moje gotowe diety oraz mój przepiśnik na stronie www.80na20.pl. Nazywam się Martyna Loch-Łuszczewska, jestem dietetykiem z wykształcenia,
wytrwania oraz pasji. Wszystkie moje diety są zgodne z zasadą 80/20, dzięki czemu dostarczają niezbędne elementy, a przy tym są naprawdę smaczne i proste. Wszystko jest dostępne w wersji PDF oraz w wersji cyfrowej, w której możecie m.in. wymienić jakiś produkt na inny z tej samej grupy produktów, jeśli go nie lubicie, a system sam Wam przeliczy ilość innego składnika. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będą placuszki z serka wiejskiego na słodko, podane z czekoladowym puddingiem oraz malinami. W misce umieszczam jajko, serek wiejski, mąkę orkiszową jasną, erytrytol, a także proszek do pieczenia i całość dokładnie mieszam. Masa powinna wyjść taka dosyć gęsta. Na patelni rozgrzewam olej rzepakowy, a następnie formuję oraz smażę placuszki. Smażę je z obydwu stron pod przykryciem. Na koniec chwilkę podsmażam bez przykrywki. Gotowe placki z serka wiejskiego przekładam na talerz, podaję je z czekoladowym puddingiem proteinowym bez cukru oraz z malinami. Wedle uznania na sam koniec placki można posypać pudrem ze słodzika. I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja. Koniecznie dajcie znać, czy w następnym filmie chcielibyście placki z serka wiejskiego, ale tym razem wytrawne. Moją kolejną propozycją będzie przepyszna zapiekana tortilla pełnoziarnista z camembertem, wędzonym filetem z kurczaka, kukurydzą, warzywami, a także pesto pomidorowym. Zaczynam od pokrojenia papryki, sera oraz wędzonego fileta z kurczaka. Jeśli chodzi o paprykę, to tutaj całość pokrojonej papryki mi się niestety nie zmieści, ale jako żeby to było zdrowe danie, żeby była porcja warzyw, to tyle ile się zmieści daję do tortilli, a resztę po prostu zjadam osobno. Tortillę nacinam w taki sposób. Następnie połowę tortilli smaruję pomidorowym pesto. Na pierwszej ćwiartce układam wędzony filet z kurczaka, na kolejnej układam 3/4 sera camembert, następnie paprykę pokrojoną, a na ostatniej ćwiartce układam odsączoną z zalewy kukurydzę, 1/4 sera camembert, a także troszeczkę sałaty, co by było więcej warzyw. Gotową tortillę składam dokładnie tak jak na filmie, czyli tak powiedzmy ćwiartka do ćwiartki, a następnie taką tortillę zapiekam kilka minut w opiekaczu, aby ser się roztopił. Moja kolejna propozycja, jak widać, jest gotowa. Ja jeszcze taką tortillę przekrajam na pół, co by troszeczkę to lepiej wyglądało na talerzu. To połączenie smaków jest naprawdę genialne i koniecznie musicie sobie spróbować tej tortilli, bo jestem pewna, że bardzo Wam zasmakuje. Moja kolejna propozycja będzie idealna dla fanów sera koziego, z tego względu, że tutaj będzie szakszuka, ale nie będzie to taka tradycyjna wersja, bo będzie to szakszuka z pieczarkami, a także serem kozim. Zaczynam od pokrojenia cebuli oraz pieczarek, a także posiekania szczypiorku. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam cebulę oraz pieczarki. Gdy się podsmażą, to dodaję pomidory z puszki, przyprawiam solą, pieprzem, papryką oraz bazylią i całość podsmażam około 2-3 minuty. Po tym czasie dodaję jajka, przykrywam przykrywką i smażę, aż jajka będą gotowe, czyli białko będzie ścięte, a żółtko jeszcze będzie płynne. Oczywiście jeśli nie lubicie płynnego żółtka, no to potrzymajcie troszkę dłużej, aby ono również się ścięło. Na sam koniec, gdy jajka są już ścięte, dodaję pokrojony ser kozi, taki w rolatce, a także całość sypię szczypiorkiem. Ja taką szakszukę podałam z chlebem orkiszowym. Jeśli chodzi o ser kozi, to kiedyś w komentarzach przeczytałam prośby, czy mogłabym zrobić coś z tym serem, z tego względu, że są tutaj osoby, które bardzo go lubią, więc myślę, że taka inspiracja się Wam spodoba. A jeśli jeszcze jesteśmy przy serze kozim, no to moją ostatnią dzisiejszą propozycją będą takie klasyczne kanapki, które właśnie będą posmarowane serem kozim, do tego jajko ugotowane na twardo, rzodkiewka, roszponka, szczypiorek i jest to naprawdę moim zdaniem przepyszne połączenie. Wiem, że jest to banalna propozycja i niektórzy sobie pomyślą, po co taki przepis, który nawet nie jest powiedzmy przepisem, ale moim zdaniem ten kanał to nie są tylko przepisy, ale również inspiracje, co jem jako dietetyczka, co można jeść w zdrowej diecie, jak wyglądają takie moje
moje przykładowe śniadania, więc też mam nadzieję, że takie bardzo banalne propozycje się Wam spodobają. A jeśli rano nie macie czasu na takie rzeczy jak gotowanie jajek, bo przykładowo wstajecie wcześnie, no a wiadomo, że jak się wstaje wcześnie, to liczy się każda minuta, to polecam jajka gotować dzień wcześniej wieczorem, wtedy rano już robicie sobie kanapki na świeżo i macie super pyszne i zdrowe śniadanie. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który przepis spodobał Wam się najbardziej. No i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, bo tak jak wspominałam na początku tego filmu, dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Do usłyszenia w kolejnym filmie.